Robimy, jedziemy. Dawaj, masz wstęp zajebisty, jedziemy. Powiedz, już jesteś jakiś czas po walce, są jakieś jeszcze obrażenia, coś czujesz? Nic, to walka. Jestem młody, szybko się wyregenerowało, wszystko jak na psie. Muszę jak najszybciej stoczyć kolejny pojedynek, żeby wszystkim pokazać, że nic mi nie jest. Już wróciłeś do treningu? Jak to u Ciebie teraz wygląda? Na razie jeszcze nie tak treningu z uderzeniami, bo tutaj miałem taką drobną operację niby pod okiem. Jeszcze nie powinienem przyjmować ciosów, nie? Ale bieganie. Chodzi o to, żeby nie zapuszczać się w masę, bo walczę w bardzo niskiej kategorii, no i bardzo dużo zbijam, więc teraz biegam. No i tak fizycznie, siłowo, nie tak, nie żeby jeszcze nie sparingi, nie techniki, ale tak siłowo, żeby po prostu organizm spalał to, co zjem. Coś więcej o tej kontuzji możesz powiedzieć? To było coś poważnego, czy już wszystko zagojone? W sumie by się obyło bez niczego, tylko to była telewizja, to była wielkie boom, nie? Medialne i badali mnie wszędzie, badali mi ręce, nogi, wszystko, głowę, wszystko wyszło ok. Jakieś drobne rysy znaleźli, czyli pęknięcie, no ale też by mnie nie chcieli zostawić, a że była bardzo dobry szpital, no to wstawili mi jakąś plastikową płytkę, która zniknie, nie? No i po prostu naprawdę była niepotrzebna tak naprawdę, bo po Niemczech dostałem w cholerę więcej łokci. Było dużo gorzej i kurwa walka była w niedzielę, we wtorek już robiłem na budowie, chociaż krwawiło mi cały czas z oka, było okej, nie? A tutaj było właśnie to, że zaczęli się ludzie mną troszkę bardziej przejmować, nie? O moje zdrowie, więc dlatego mi porobili badania, porobili mi tę płytkę taką troszkę, no i wracam do treningu, chce mi się naprawdę, jestem młody, wygoił się, wszystko, jedziemy kurwa dalej. Powiedz, jak z perspektywy czasu oceniasz ten pojedynek? Co byś zmienił, co byś poprawił? No, to było to, że pracowałem w Anglii, trochę się zapuściłem z powodu tego, że prowadzi mnie w niesportowy tryb życia, 12 godzin praca i to jeszcze nie taka fizyczna, tylko na fabryce, przy oknach, więc to mnie troszkę zgubiło, bo się zapuściłem, no i wróciłem po nowym roku, no i zacząłem trenować. Nie zdążyłem tak ustabilizować wagi, nie zdążyłem się przygotować, chociaż się przygotowałem tylko parterowo. No trochę błąd taki taktyczny, ale to wszystko bierę na siebie. Klub kurwa o 7 rano prowadzili treningi tylko pode mnie, żeby mnie przygotować do tej walki, więc jestem bardzo wdzięczny trenerowi klubowi, więc nie pozwolę, żeby ktoś źle o nich mówił, chociaż 6 lat u nich trenuję w tym klubie. Wobec Twojego narożnika, sędziów, nie masz dalej pretensji, nic się nie zmieniło w tej sprawie? Pretensje by były, gdyby przerwali. Kurde, do dzisiaj bym napierdalał na narożnik, gdyby przerwali. A dzisiaj nie, dzisiaj bronię i będę bronił tak narożnik i sędziów i wszystkich, jak na tej walce walczyłem. Do upadłego. Ale sędziego ringowego też bronisz? Też. Bo dał mi się pokazać, bo po prostu jest takie zamieszanie, że pokazałem się. Nic mi naprawdę nie było. Za szybko weszli te nosze, pospinali mnie, wynieśli mnie w pizdu niepotrzebnie, ale tak naprawdę już w karetce chciałem uciekać, bo mi już naprawdę nic nie było. Więc będę bronił narożnika, będę bronił sędzi i nie mam nic do sędzi i jeszcze mu dziękuję, że tak długo dał mi się pokazać z tej mocnej strony, że jestem wojownikiem. Powiedz, kiedy możemy się Ciebie spodziewać z powrotem w ringu? Masz już jakieś plany? Jakby się udało we wakacje i to jak najszybciej. Najchętniej to za tydzień, tylko wagi nie zrobię. To też Gala Fen, tak? Tak, to Gala Fen. I planujesz może walkę z jakimś Polakiem, czy myślisz, że to będzie ktoś z zagranicy? Na pewno za granicę. To właśnie nie, chyba żeby sobie, nie? Nie, na pewno za granicę, nie? Mówi się, że unikasz walki z Polakami. Jak to jest u Ciebie, jak się do tego odniesiesz? Posłuchaj, stary, jeździłem na zastępstwo, dostawałem telefon w piątek, w sobotę gala, jadę na zastępstwo z Polakami, walczyłem, wiesz, jest jakaś walka, ktoś kurwa wypada, nagle dzwonią do mnie po raz kolejny, bo wiedzą, że się zgodzę, jadę. Po jakimś czasie, po roku dostaję kurwa tytuł, że mam najebany rekord nabity, no stary, no to dobra, nie walczę z Polakami, chuj. Chyba że trochę będzie miał lepszy rekord, taki no nabity, no, żeby miał nabity rekord, no. Żeby nie mówili, że znowu walczę z Ogórkiem, no. Kurwia mnie to, no każdego by to wkurwiło. Powiedz, to walka na wakacjach najpierw z kim innym i później dopiero walka o pas, tak byś to widział? Tak, oczywiście, muszę zasłużyć, nie mogę od razu, jestem kurwa wielki oman i mam walczyć znowu drugi raz o pas. Muszę zasłużyć. Czyli zobaczymy, czy zasłużę. Witam Was serdecznie w drugiej części
a naszego cyklu Zostań mistrzem. Prezentujemy sobie techniczki, które gdzieś powinny śmigać w walce takiej realnej. Żadnej większej ekwilibrystyki, proste, skuteczne metody walki, które ja miałem okazję robić podczas kariery sportowej i pokazuję teraz jako trener na treningach. MMA wbrew pozorom jest prostsze niż wam się wydaje, tylko będzie gdzieś tam decydowało dużo detali. Zaczęliśmy sobie w pierwszym odcinku, jeszcze raz przedstawiam mojego asystenta fantastycznego, Jacek Trofimy, zapraszam. Zaczęliśmy sobie w pierwszym odcinku robić sprowadzenie po uniku z zakroczeń, tak? Wszyscy wiemy, nie będziemy wracać, zobaczcie sobie pierwszą część, dobra? My dzisiaj rozwiniemy całą akcję po sprowadzeniu walki do parteru, którą robiliśmy po ciosie, zejście do jednej nogi z głową do środka, tak? Kontrolowane plecy, prosty, dupa, nisko, o, kręciliśmy rywala do parteru, tak? I teraz prowadziliśmy walki i oczywiście mogę walczyć o pozycję boczną, mogę próbować sobie spokojnie gdzieś tam łapać, poprawić pozycję boczną, zajmować naszego klasyka, ale chciałbym wykorzystać to, że po sprowadzeniu mam cały czas kontrolę nogi, którą sprowadzałem. Daje mi to wiele możliwości, ok? I teraz zaczynamy sobie. To są te detale na przykład, które mogą czasami robić fajną różnicę. Wiemy, że ten parter w MMA jest troszeczkę inny niż w jiu-jitsu czy w submission fighting. Nie koncentruje się tylko na chwytach, a koncentruje się przede wszystkim na biciu w parterze. Więc łapiemy sobie pozycję do bicia do parteru. Kolano dalszej nogi, hop, idzie do środka pozycji, okay? Do środka pozycji. I teraz wchodzę na rywala, starając się moją kością piszczelową mocno zrobić takiego pina nogi rywala do dołu. Zobaczcie, idę nogą do przodu, hop, skręcam biodra rywala na zewnątrz. Moja noga, mój piszczel mocno tutaj blokuje tą nogę postawną, bo możliwości teraz rywala w obronie są mocno gdzieś tam ograniczone, tak? Jak ja się wyprostuję, to oczywiście on może zaraz wracać nogą, przerzucić gdzieś tutaj, hop, szukać półgardy, co nie zmienia faktu, że cały czas ja teraz rozdaję sobie karty, bo mam świetną pozycję do tego, aby partnera hop, boksować, tak? Jeżeli zauważy, że partner zaczyna pracować w defensywie, chce wracać nogą, tak? To jest dosyć długi ruch, o, widzicie jak się gra moli, tak? Dobrze jest wtedy wykorzystać troszeczkę przewagę po kilku ciosach, aby sobie biodrem zamknąć nogę rywala, żeby tej nogi nie przełożył. Okay? Ja tu dalej mogę jeszcze kilka ciosów zmieścić na głowę rywala i teraz wykorzystujemy naszą pozycję, to, że partner jest bardzo mocno skręcony do nas, spychamy kolano do środka, zobaczcie, hop, tak, hop, i idziemy kolanem do przodu. O, partner jakkolwiek będzie się obracać z powrotem, hop, na plecy, na plecy, hop. Mamy dosyć łatwy sposób dojście do siadu. To wszystko jest oczywiście bardzo sytuacyjne, bo ja nigdy nie wiem jak partner zakończy. Hop, noga do środka, piszczel blokuje nogę rywala. Raz, dwa. Spycham kolano do środka, pyk. Idę do dwa. I mamy stabilną pozycję. Jeszcze raz w całości spróbujemy. Z góry po sprowadzeniu. O, sprowadzenie do jednej nogi z głową na zewnątrz. Rotacja. Hop, kolano do środka. Pyk. Blokuję biodrem, blokuję ciasto. Dwa. Spycham kolano, ładuję się.